Krzysiek Pankiewicz był dla mnie sensejem. To był taki układ, wiesz, uczeń, autorytet. To był taki koleś, którego kurczę ciężko było nie lubić, nie? Tak spotykasz takich ludzi w swoim życiu, że ciężko ich nie lubić, że się dobrze czujesz w ich towarzystwie, że śmiesznie i no to wiesz, to nie był celebryta. Oczywiście on ładnie się zawsze wypowiadał, elokwentnie i z poczuciem humoru, ale no to nie było robienie z siebie wielkiego Pankiewicza, wielkiego wspinacza, himalaisty i jakieś tam otoczki wokół siebie. Co też mnie zastanawiało, wiesz, w przypadku jego dróg, bo kilka jego dróg, czy 2+1, czy Blot, czy obrosło jakimiś tam legendami, to no, na pewno nie za sprawą Krzyśka, nie? Krzysiek był byłym sportowcem, biegał na średnich dystansach. Oprócz tego przygotowania fizycznego, wytrzymałościowego i gimnastycznego również, miał żyłkę sportowca. Rzeczywiście lubił współzawodnictwo. On się przygotowywał do każdej wyprawy, również biegowo, ale nie tylko biegowo, ale biegowo pod górę. Jak nie miał gdzie biegać pod górę, to biegał w wieżowcu. Zjeżdżał windą, żeby oszczędzać kolana, a biegał do góry z plecakiem. I on po prostu na wyprawę przyjeżdżał przygotowany i od początku biegał jak koń. Tak, wychowywał Ryśka z Ewą, wybudował dom, obronił doktorat. Każdy weekend w skałkach. Wydawało się, że jest to energia zupełnie niespożyta. Pracował na wysokości, spał 3 godziny, rano w sobotę wsiadał w samochód i jechał w skałki. I Krzysiek, wiesz, miał to ogromne doświadczenie jednak, wiesz, zarówno zimowe, jak i wiesz, szybkościowe. Był to jednak bardzo, bardzo wszechstronny wspinacz, nie? Który umiał się wspinać i w skale, w górach, zimą, latem. Był świetnym partnerem. Świetnym partnerem przede wszystkim technicznie i również ze względu na swoje umiejętności, zwłaszcza na swoje przygotowanie gimnastyczne, na swój talent do skały. Był pod tym względem doskonałym partnerem. Oczywiście jest i druga strona medalu. To, że słabsi partnerzy, przynajmniej technicznie, a ja byłem trochę słabszy technicznie od niego jednak, jak im coś słabo szło, to wywoływali u Krzyśka lekkie zniecierpliwienie. Wiadomo było, że może być niezadowolony, jeżeli nie spełni się jego oczekiwań. To nie chodzi o to, że będzie foch, jeżeli coś nie wyjdzie, prawda? Ale nie będzie perfekcji i to już będzie jakaś rysa, jakaś skaza na pewnym obrazie. Zapisał się na studia na Politechnice Łódzkiej, na Wydział Chemiczny, w tym samym czasie co ja, w roku 69 zeszłego stulecia. I w ten sposób się poznaliśmy. Naszym życiem było wspinanie. Studiowaliśmy oczywiście, lepiej albo gorzej, ale to nie był nasz cel w życiu. Ścianek wspinaczkowych, a zwłaszcza bulderów, nie było, czyli trzeba się było wspinać po meblach oraz po pomnikach. Jednym z tych pomników w Łodzi był, nie pamiętam dokładnie jak to się nazywało, ale to był pomnik jacyś żołnierze radzieccy tam byli. W związku z czym w dobrym granicie to było zrobione, ten pomnik.
I pamiętam dokładnie te ruchy, które Krzysiek wykonywał tutaj za pepeszę, a tam za nos tego czerwonoarmiejca. No fajne to było. To było fajne, ale z tego pomnika nas tam ktoś w końcu spędził, bo to jednak nie było mile widziane. Największym sukcesem w moim wspinaniu było, że przeszliśmy razem drogę Komiciego na Civetcie w zimie. Po moich 3 próbach, 3 sezony, tam się przystawiałem do tej drogi w różnych zespołach, a Krzyśka to była 2. próba. No i udało nam się to zrobić ze Zbyszkiem Wachem i z Markiem Serwą, doskonałymi wspinaczami. Północna ściana Civetty to jest wielki mur skalny. Ściana mierzy 1000 metrów wysokości. To jest dużo w skali Alp i całych Dolomitów. Sama droga prowadzi przez ścianę trochę na ukos, co nie jest zbyt logiczne, ale za to dodaje długości, bo całość ma 1500 metrów. To jest niezwykle dużo jak na Dolomity. Jest również trudna. Pewnie z tych powodów czekała aż 50 lat na pierwsze przejście zimowe. Do tego czasu zanotowano zaledwie około 20 powtórzeń latem. Nasze przejście w marcu 1979 roku trwało 11 dni. Warunki w ścianie były trudne, ale w końcu nie po to się chodzi w zimie na północne ściany, żeby warunki były jak w lecie. Nasz sukces był nie tylko dużym osiągnięciem w karierze Krzyśka, bo dla każdego z nas było to osiągnięcie z tych największych i najbardziej wartościowych. Krzysiek był wszechstronnie utalentowany ruchowo. Z równą swobodą wspinał się w wielkich górskich ścianach, jak i w trudnej skale na mniejszych formacjach. Nic też dziwnego, że próbował też swych sił na zawodach wspinaczkowych. Historia zawodów wspinaczkowych sięga lat 70. Początkowo zawody były rozgrywane wyłącznie na naturalnych skałach i wyłącznie w konkurencji na czas. Wygrywał zawodnik, który najszybciej docierał do końca przygotowanej do zawodów trasy. Najlepsi wspinacze potrafili wręcz biec po skale. I tam często właśnie spotykałem Krzyśka. Był oczywiście tym jednym z mistrzów, często te zawody wygrywał. Bieg, bieg, bieg! Tutaj pod Krakowem byłem ja, Władek Wermeszy, Wojtek Bryła, Tomek Klimczyk. Myśmy stanowili taką 4 szybko wspinaczy i Krzysiek nas jakby objął takim programem jakby wychowawczym. I odbywało się to w ten właśnie sposób, że od czasu do czasu jeździliśmy tam na jego grunt pod okiennik i on nas tam systematycznie lał po prostu, no. Dawał nam do zrozumienia, że on tutaj jest mistrzem, no ale to miało coś w sobie takiego bardzo fajnego. To stworzył w sumie też taki zespół, który z sobą rywalizował, wiesz. On się w tym zespole bardzo dobrze sprawdzał, bo na wszystkich zawodach z nami wygrywał. Oczywiście do czasu, ale myśmy czuli wręcz nawet, że może jesteśmy szybsi niż Krzysiek w tych początkowych latach oczywiście, ale Krzysiek po prostu miał to doświadczenie startowe i na zawodach po prostu z nami wygrywał. No. Pamiętam takie zawody w Śnieżnych Kotłach w 1981 roku, ogólnopolskie, które Krzysiek wygrał. Na drugim miejscu był Andrzej Marcisz, któremu szło o tyle gorzej, że akurat maturę zdawał. Więc trochę był niedowspinany i może to zadecydowało o tym. A Krzysiek całą trasę, całą drogę mu dokładnie podpowiadał, co ma robić. Po prostu dokładnie, tak. I stosunek Krzyśka do Andrzeja był wtedy taki jak trenera. Mówił, co ma robić. Wcześniej jeszcze radził mu coś i tak dalej. To nie chodziło tylko o rywalizację. Chodziło o to, żeby być w tym środowisku, wśród tych osób, z którymi się wspinał. To tak było
chyba do roku 83, że nie potrafiliśmy z nim wygrać na zawodach i w końcu przyjechał w 83 na zawody pod Kraków na nasz grunt i wtedy ja wygrałem. I wyobraźcie sobie, że Krzysiek już nie wystartował w żadnych zawodach. On był naprawdę tak ambitny. I nie mógł przegryźć tego w sobie. No. Kiedy w 1989 roku zrobiłem kurs instruktorski i potem jeszcze przyjechałem na ostatni turnus szkoleniowy do Betlejemki, to napotkałem tam Krzyśka, który też szkolił właśnie i który wtedy pod koniec kursu, to już był początek września, zaproponował, czy byśmy razem nie mogli przejść takich 4 dróg, 4 sprężyn w ciągu jednego dnia, 4 dróg Macieja Gryczyńskiego. Łańcuchówką nazywano połączenia w jeden ciąg kilku, 2 lub 3 dróg wspinaczkowych znajdujących się na jednej ścianie. Jeszcze większym wyzwaniem było pokonanie kilku dróg znajdujących się na różnych ścianach. 19 września rano nadszedł ten czas, kiedy stwierdziliśmy, dobra, idziemy. No i ruszyliśmy do góry na pierwszą sprężynę na Małego Młynarza. Mieliśmy bardzo mało sprzętu. Była taka obawa, że może być potrzebny jakiś hak do wbicia, więc mieliśmy 1 młotek i kilka haczyków. I właśnie one były użyte tylko na pierwszej sprężynie na Małym Młynarzu, a potem były spakowane, ponieważ na dalszych drogach tych haków nie było trzeba. Zbiegliśmy najpierw do Żabich Stawów, potem przeszliśmy na drugą stronę koło Żabiego Mnicha, przez Mokrą Wantę zeszliśmy nad Czarny Staw i pod Kazalnicę. Na kotle sprężyna też dosyć szybko nam poszła i taki był wariant ciekawy, dojściowy pod następną sprężynę, że nie schodziliśmy w dół z Kazalnicy, tylko poszliśmy na górę i dotarliśmy na Wielką Galerię Cubryńską i zeszliśmy do Mnichowego Żlebu i Stanisławskim weszliśmy w sprężynę, także zrobiliśmy sprężynę ze Stanisławskim od Mnichowego Żlebu i gdzieś tak w okolicach wierzchołka Mnicha zaczęło się robić ciemno. No i dalsza część to był oczywiście spacer przez Szpiglasową przez 5 stawów, przez Zawratową Turnię, całą grań Zawratowej do Kościelcowej Przełęczy i stamtąd zejście pod ścianę Kościelca, pod ostatnią sprężynę. I jak sklarowaliśmy linę po ostatniej drodze, to kilka minut po tym zapikało na godzinę 24. Także zdążyliśmy jednego dnia to zrobić, z czego się bardzo cieszyliśmy. Kiedyś do mnie zadzwonił, powiedział, że ma taki pomysł, że chciałby spróbować 5 dróg na Kazalnicy przejść. Krzysiek to tak wymyślił, że będziemy się wspinać nocą, że zaczniemy o 24 i przez 24 godziny mieliśmy się wspinać non-stop. Ja nigdy czegoś takiego nie robiłem, wręcz nawet nie wspinałem się nigdy tak celowo, żebym wychodził nocą na wspinanie. Krzysiek miał rozpoznane, wiedział gdzie są pozakładane stanowiska, także był w stanie te wszystkie haki, które były w ścianie, był w stanie je odnaleźć. I co jest niesamowite, to wspinaliśmy się 2 godziny. 2 godziny czasu to jest rekord przejścia tej drogi między godziną 24 a 2 w nocy. Do dzisiaj nikt nie powtórzył tego szybciej, nawet w dzień. Drugą drogą miał być filar, 3. miał być chrobak, 4. malczykówka, 5. kant filara. Mieliśmy tak się wspinać, że każdy prowadzi jedną drogę. Nie? Ja na ten filar wystartowałem z 18 ekspresami, długą liną i filar zrobiliśmy dokładnie na 5 wyciągów. Wszystko rokowało bardzo dobrze. Zeszliśmy tutaj pod ścianę, zjedliśmy coś i tak nagle jakby po prostu coś się wszystko zmieniło.
usiedliśmy, byliśmy cały czas nakręceni, nie? A usiedliśmy, zjedliśmy i nagle tak poczuliśmy, że spada z nas ciśnienie. Wyszło jakieś słoneczko, popatrzyliśmy, ściana jest jednak mokra tam i w sumie wyszło na to, że rezygnujemy, no, że takie przejścia po prostu to trzeba robić, podchodząc do tego wiele razy. Trzeba zdobywać doświadczenie i opracowywać taktykę. Myślę, że po prostu myśmy do tego źle podeszli, że daliśmy za duże tempo po prostu na dwóch pierwszych drogach, a że trzeba było zacząć znacznie spokojniej, to zachować jakby więcej sił na później. Janusz Nabrdalik to mówił po tym, jak żeśmy z nim rozmawiali, no to czy było słychać ten kopyt, nie? Bo Krzysiek miał przecież taką ksywkę koniu. I czy było słychać ten kopyt? Ja mówię, no słuchaj, no galopował dobrze. No. W roku 1982 odbyły się 2 polskie wyprawy w Himalaje. Męska północno-zachodnią granią pod kierownictwem Janusza Kurczaba oraz pierwsza polska wyprawa kobieca pod kierownictwem Wandy Rutkiewicz. W sumie było nas tylko 11 dziewczyn i 340 muzułmańskich kulisów. My po prostu się ich bałyśmy. Podczas wędrówki lodowcem Baltoro naszym oczom ukazał się głaz z takim napisem. Pod głazem zatknięty był list napisany na tekturze przez Krzyśka do mnie. W liście Krzysiek pisał: Ewciu, mamy za sobą 6. dzień karawany. To przejście przez lodowiec Baltoro było dość średnie i dość nużące. Szedłem z dużymi obawami, bo ciągle nie dopisuje mi lewa noga, którą uszkodziłem sobie na pierwszym etapie. Ciekawi mnie bardzo, jak dajesz sobie radę. Ten brak wiadomości od ciebie, niepewność i za kocurem też się przecież tęskni. Ważne, żeby dotrzeć do bazy. Ściskam cię mocno. Krzysiek. Tak naprawdę Krzysztofa pamiętam bardzo ciepło ze wspólnych wypraw himalajskich. Były to sportowe, można powiedzieć, 3 porażki, dlatego że na żadnej z tych wypraw nie weszliśmy na szczyt. Natomiast jeżeli chodzi o partnerów, których ja w górach spotkałem, to te wyprawy były takim jasnym punktem w moim himalaizmie. Wszystkie te miesiące, które spędziłem z Krzysztofem, to była jakaś taka towarzyska gratka. On był człowiekiem bardzo ciepłym, z nim się dobrze rozmawiało. On świetnie opowiadał anegdoty, lubił słuchać anegdot. I to w zasadzie nas najbardziej połączyło na tych wyprawach, mimo dużego fiaska sportowego. Mówi Zawada z bazy, odbiór. Jutro rano będą próbowali przeprowadzić pierwszy atak na szczyt Nanga Parbat. Jutro jest bardzo ważny dzień. Wszystko zależy od tego, czy będzie dobra pogoda i czy oni będą w dobrej kondycji. Podczas wyprawy na Nanga Parbat stałem się jego partnerem, chociaż na początku wspinał się z Ryśkiem Pawłowskim. Zbieg okoliczności sprawił, że w ataku szczytowym
Już po około 6 tygodniach akcji górskiej byłem z Krzyśkiem w parze. Niestety warunki były trudne, wiatr, minus 40 ponad stopni. Poruszaliśmy się w kopule szczytowej niezwiązani, ale w ciągłym kontakcie głosowym. Tu czwórka, szybciutko zdajemy relację. Na razie jest względnie cicho. No jeśli tak będzie cicho, to spróbujemy wyjść w nocy. Kopuła jest troszkę skryta, ale mamy nadzieję, że może to się wszystko rozejdzie. Czasu jest jeszcze trochę, no może się zdrzemniemy z 2 godzinki. No tak, no na razie mamy chwilę wytchnienia, odbiór. Baza zgłasza się odbiór. No i następny problem. Krzysiek chyba mi schodzi, nie wiem, czy sam pociągnę odbiór. Więc Krzysztof faktycznie schodzi w dół. Widocznie to było dla niego za ciężkie. Ty masz według naszej oceny 400 metrów do wierzchołka. Ja jestem 50 metrów od początku tego kuluaru, który mówi, że wyprowadza. Natomiast tu na lewo jest to wielkie pole, nie? Ja no jestem zdegustowany. Nie wiem, a szansa jest, że jutro mógłbym pójść odbiór. To masz jedyną szansę, to musisz wiedzieć, jutro nie będziesz się nadawał do niczego z wyjątkiem schodzenia na dół. Przykra sprawa. No dobra. Chyba spróbuję teraz siły tak rozłożyć, żeby jeszcze zejść, bo obawiam się, że później już nie mógł odbiór. Dobra, to schodź na dół, my będziemy cię obserwować. Odbiór. Paskudnie się czuję. Odbiór. Do dzisiaj wspominam emocje, które związane były z taką decyzją nagłą dość Krzyśka, kiedy zawrócił i zaczął schodzić do obozu 4. Powiem, że w tym momencie, mimo że nie byliśmy związani liną, ten aspekt partnerstwa wpłynął na moją motywację, na moją energię. Owszem, próbowałem jeszcze iść w górę, powiedzmy nawet na kilkaset metrów wyżej, ale też doznane wychłodzenie spowodowało, że wycofywaliśmy się już wspólnie. Krzysiek oczekiwał na mnie w obozie 4. 12 luty 97, godzina 16. Nanga Parbat już po raz 7 obroniła się przed zimową wyprawą. Jeszcze wczoraj mieliśmy nadzieję, że będziemy mogli przeprowadzić drugi atak szczytowy. Była to nasza ostatnia szansa. W czasie zjazdu na linach poręczowych, wycofywania z ścianą, było wiadomo, że mam porażoną rękę. Nie zdawałem sobie sprawy jeszcze, że nogę. Tak Krzysiek wcześniej doskwierało mu wychłodzenie nóg i w obozie 3, i w obozie 4. I faktycznie okazało się, niestety już po powrocie do kraju, że też doznał tych amputacji w obydwu nogach. Bardzo trudne chwile Krzysiek przeżywał po wyprawie na Nangę Parbat, na której to stracił palce u nóg. To był dla niego bardzo zły okres czasu. Przeżywał to bardzo, to była trauma. Przypuszczam, że bardzo bał się, co będzie dalej ze wspinaniem. Kiedy odwiedzałem go w szpitalu, wyglądał źle. Był podłamany. Pan Kuponandze był taki zrezygnowany na początku bardzo i wycofany i nie wiedział, co właściwie z sobą zrobić. Widać, że miał coś do przepracowania tam. A jeżeli się było od początku właściwie zawodnikiem, to jest szczególnie trudno dla kogoś takiego. Szczególnie trudno jest być mistrzem na dłuższą metę. Jeżeli ktoś się przyzwyczaja do tego, jeżeli ktoś się przyzwyczaja do bycia mistrzem, to potem każda porażka potrafi człowieka po prostu złamać, a to trzeba jakby nie patrzeć aż tak bardzo na siebie i wtedy to się daje zrobić. Doszedł do siebie, można powiedzieć, był człowiekiem kalekim. Buty wspinaczkowe musiały być odpowiednio dopasowane. Były różne sposoby, wypychane papierem toaletowym, gazetami, aż w końcu specjalne budki zamówione u naszego znajomego, który na Słowacji takowe buty produkował. Specjalnie dla Krzyśka z specjalną gumową wkładką. Dzięki temu mógł się wspinać. Oczywiście nie na takim poziomie jak wcześniej, ale mimo wszystko robił to doskonale.
kiedy już jakby przechodził jakąś rehabilitację, to Krzysiek odkrył dla siebie bardzo fajne miejsce, mianowicie Hejszowinę, góry stołowe. Spieliśmy się razem na 2 drogach. Na drogach Baśkowe Zacięcie i kamienne tablice. Drogi bardzo łatwe, nic nadzwyczajnego, ale jak je zrobiliśmy, jedną poprowadził Krzysiek, jedną ja, i powiedział, że czego nie wiedziałem wcześniej. Czy ty wiesz, Pafnuc, że to jest moja pierwsza wspinaczka po Nandze? To, że Krzysiek wrócił do wspinania, że te wszystkie trudności były troszkę już poza nim, sprawiło, że środowisko wspinaczkowe, no powiedziałbym, odzyskało Pankiewicza. Krzysiek był znowu w swoim wigorze, zaczął działać na nowo w klubie łódzkim, został prezesem. Bardzo zależało mu na chatce w Hejszowinie, do której bardzo często jeździliśmy, było to jego ukochane miejsce. Zaczął żyć normalnie, a przede wszystkim wspinać się normalnie. Pankiewicz, otwórz oczka, pokaż uśmiech z dziewczyną, która cię asekurowała. No. I nie puściła. No. Oczywiście można dyskutować, czy był wspinaczkowo spełnionym. Ja myślę, że tak. Natomiast jakiś ślad tej traumy na pewno pozostał. Zresztą kiedyś, pamiętam, taką jego smutną twarz na działce, pijąc kawę, spojrzał na mnie i mówi: co my właściwie poza tym wspinaniem w życiu takiego osiągnęliśmy?